Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Dzisiaj w kąciku małego pirata będziemy znowu uruchamiać gry z karty SD, znowu z EverDrive'a, ale tym razem będzie to EverDrive MD V3 i konsolka Sega Mega Drive. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do tematu tego odcinka, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay, firmy, z której to otrzymacie wszelkie możliwe produkty i usługi związane z płytkami PCB. Jeśli zarejestrujecie się teraz na stronie tej firmy, to otrzymacie kupon na $5, a za $5 będziecie w stanie wyprodukować 5 sztuk takiej podstawowej płytki PCB. Dodatkowo możecie sobie tam spojrzeć na stronkę do takiej kategorii projektów współdzielonych, gdzie znajdziecie całą masę różnych fajnych rzeczy przygotowanych przez fanów płytek PCB, związanych również z retrokomputerami i retrokonsolami. Także zapraszam, a my wracamy do tematu odcinka. Moi drodzy, znowu EverDrive, znowu konsolka, ale tym razem jest to EverDrive MD i konsolka Sega Mega Drive. I znowu urządzenie, które kupiłem 7 lat temu, pod koniec 2015 roku z europejskiej stronki EverDrive.de, która już teraz zmieniła nazwę. Ten sklep już teraz nazywa się Dragonbox, mam tutaj nawet zapisane. I wówczas kupiłem go za ile? Za 80 euro, czyli za obecne 376 zł. Czyli koszt, który mi się na tamte czasy wydawał naprawdę wysokim, a teraz już takim chyba wysokim przy obecnej galopującej inflacji, już takim wysokim się być mi nie wydaje. Spojrzałem sobie też oczywiście, czy te kartridże są jeszcze produkowane. No i oryginalnych kartridży autorstwa Krixza już nie ma. Jest ich następca Mega EverDrive X5, który kosztuje 89 euro, czyli tam 418 zł i którego raczej w tym momencie w oryginalnych sklepach, w oficjalnych sklepach nie znajdziecie, bo są wiadomo problemy z częściami, ale kto wie, może będą, może akurat Wam się uda. Te współczesne odpowiedniki, nowsze wersje tego EverDrive'a są oczywiście lepsze, szybsze, fajniejsze, działają trochę bardziej jak komputery wbudowane w kartridż, tam można robić chyba nawet zrzuty całej pamięci konsoli. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze zwykłym urządzeniem, zwykłym takim standardowym kartridżem do uruchamiania gier z karty SD, już z microSD na konsolkę, po prostu przegrywając je z karty SD do pamięci flash. Jeszcze raz sobie spojrzałem na ofertę tych kartridży do Segi Mega Drive i okazuje się, że mamy wersję X3, X5, X7 oraz Pro. Każda kolejna ma coraz większe możliwości i dopiero dwie ostatnie mają możliwości zapisywania stanów gry, a rozpiętość cenowa jest naprawdę duża, do nawet ponad 200 euro. No ale możecie zadać pytanie, po co ja Wam recenzuję znowu ten stary kartridż. I podobnie jak w poprzednim filmie o SNES-ie, tak samo tutaj możecie w tym momencie kupić sobie chińskie klony tego kartridża i te chińskie klony kosztują teraz około 220 zł, czyli cena naprawdę w porządku. Myślę, że nie będę tutaj za długo Wam opowiadał na sucho, tylko po prostu ten kartridż odpalę. Witam nas tutaj przyjazne menu. Jest to menu, które jest bardzo podobne do tego, które Wam pokazywałem przy okazji Super EverDrive'a do SNES-a, a nawet bardzo podobne do tego, które widzieliście przy ED64 do Nintendo 64. Na ekranie mamy standardowo listę katalogów. W katalogu EDM znajdują się pliki systemowe. Tak naprawdę jest to jeden plik MS-DOS bin, który możecie sobie tam ściągnąć ze strony Kriz.com, bo na stronie Kriz.com mamy wszystkie potrzebne pliki zarówno do tego EverDrive'a do Sega Mega Drive, jak i do tego ze SNES-a. Tam na szczęście na tej stronie są wszystkie informacje o tych starych już wycofanych produktach i wszystko tam znajdziecie. Mamy tutaj katalog SMS, to jest katalog stworzony przeze mnie. Tutaj mamy wrzucone gry do Segi Master System. Mamy też top 99 gier na Sega Master System i top 100 gier
na Sega Genesis, czyli na Sega Mega Drive. No tutaj możecie zauważyć słusznie, że mamy gry na dwie konsole. Dlaczego? Ano dlatego, że konsola Sega Mega Drive jest wstecznie kompatybilna z konsolą Sega Master System, także z dużą dozą kompatybilności mamy możliwość uruchamiania gierek z Segi Master System na Sedze Mega Drive, co Wam od razu tutaj zaprezentuję, uruchamiając Alexa Kida. Jak widzicie, udało się to bez najmniejszego problemu. Także kupując ten cartridge rozwiązujecie sobie też problem kompatybilności Segi Mega Drive z Sega Master System. Normalnie ten problem kompatybilności, czyli problem różnicy w slocie na kartridże w tych dwóch konsolach, rozwiązywało się w dawnych czasach, w czasach kiedy ta konsola wyszła, kupując przejściówkę z kartridża do Segi Master System na kartridż do Segi Mega Drive. Przejściówka ta kosztowała dosłownie 5 funtów, a w tym momencie kosztuje kilkaset złotych i jest praktycznie nie do dostania. Natomiast jeśli kupicie sobie taki kartridż EverDrive czy jego chiński klon, no to będziecie mogli uruchamiać bez problemu zarówno gry z Segi Master System, jak i z Segi Mega Drive. Także wchodzimy do katalogu i możemy sobie odpalić na przykład Sonic the Hedgehog, podobnie jak w kartridżu do SNES-a, jak i w kartridżu do Nintendo 64. Ten kartridż działa w ten sposób, że przed uruchomieniem gry zawartość ROM-u tej gry jest kopiowana do pamięci nieulotnej. Ten kartridż obsługuje ROMy do wielkości 7 MB. Możemy więc sobie albo ten ROM wczytać i uruchomić, albo tylko wczytać, albo po prostu podejrzeć sobie, jak on wygląda heksadecymalnie, co właśnie zrobiłem, chociaż nie ma to za dużego sensu. Także uruchamiamy go przez Load and Start. Musimy na początku, czy raczej kartridż lub konsola musi na początku skasować zawartość pamięci, następnie musi odczytać plik z grą i wgrać ten plik do pamięci nieulotnej. Już po chwili gierka się uruchamia. Akurat Sonic nie jest gierką za dużą i uruchamia się dosyć szybko. Jeśli sobie konsolę zrestartujemy, czy nawet wyłączymy i włączymy, to zawartość tej pamięci nieulotnej oczywiście nam nie znika i możemy ostatnio załadowaną gierkę bez problemu uruchomić po prostu wciskając przycisk Start i gierka nam się uruchomi od razu. Spróbujmy może znaleźć jakąś gierkę trochę większą, żeby pokazać Wam, że czasami to ładowanie trwa ciut dłużej. Czy mam tutaj jakiś większy ROM? Tutaj z boku widzicie wielkość plików. Tak jak we wszystkich browserach EverDrive'owych chodzimy sobie kursorami w górę lub w dół, a lewo-prawo zmieniamy strony. I z tego co widzę, największe gry, jakie tutaj posiadam, to są gry chyba 3 MB. O nie, tu mamy jakąś gierkę 4 MB, The Lost World, Jurassic Park. Spróbujmy ją odpalić i zobaczymy, jak ona się szybko załaduje. Ewentualnie największa gra, jaka jest obsługiwana przez ten kartridż, by nam się ładowała 2 razy dłużej. No i rzeczywiście tutaj to kasowanie pamięci już widzicie trwa ciut więcej, ciut dłużej. Przegrywanie pliku i gotowe. No, nie było to jakoś mega długo. Myślę, że była to minutka. Zresztą tam na dole Wam umieszczę licznik, który Wam pokaże, jak to się naprawdę długo wygrywało. Oczywiście z tego kartridża można odpalać zarówno gry w wersji PAL, jak i w wersji NTSC. Nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. W przeciwieństwie do SNES-a, gdzie bardzo dużo gier z NTSC nam się po prostu nie odpali na konsoli PAL, bo są zabezpieczone, to w przypadku Segi Mega Drive takich problemów generalnie za bardzo mieć nie będziemy. Karta SD jak najbardziej jest obsługiwana zarówno w formacie FAT16, jak i FAT32. Największa wielkość karty obsługiwanej to 32 GB.
32 GB w zupełności nam jak na Sega Mega Drive starczą. Tak jak mówiłem, możemy odpalać gry z Segi Mega Drive, możemy odpalać gry z Segi Master System, ale jeśli byśmy mieli rozszerzenie Sega 32X, to również odpalimy te gierki. Jeśli mielibyśmy rozszerzenie Sega CD, to możemy za pomocą tego kartridżu jeszcze podmienić oryginalny BIOS z Segi CD i w ten sposób można, z tego co kojarzę, obejść zabezpieczenie przed uruchamianiem gierek z innego regionu, a sam kartridż generalnie umożliwia odpalenie 99% wszystkich gier z biblioteki Segi. Tak przynajmniej jest tutaj napisane. Kartridż ten też obsługuje save'y. Te save'y, które były realizowane za pomocą podtrzymywanej bateryjnie pamięci SRAM. Tutaj nic specjalnego tak naprawdę nie ma. Bardzo fajna rzecz, która jest w tym kartridżu, której szczerze nie używałem za często, ale może się przydać, to jest możliwość oszukiwania w grach. O Action Replayu Wam już kilka razy mówiłem. Poprzednim razem Wam też mówiłem o Game Genie, takim kartridżu, który był przejściówką na kartridże do Super Nintendo i dokładnie ta sama firma wyprodukowała też przejściówkę Game Genie dla Segi Mega Drive i tutaj też możemy sobie odpalać cheaty i zaraz sobie spróbujemy pocheatować. Wydrukowałem sobie cheaty do Sonika Hedgehoga numer 1, czyli do 1. Załadujmy sobie Sonika do pamięci i tutaj już mam listę cheatów, listę kodów wypisaną. Tylko jak się w tym kartridżu odpala menu z cheatami? Przycisk Start nam uruchomi konsolę, więc to nie jest to. Przycisk B to będzie wyjście, więc to przycisk C. Jak najbardziej przycisk C. Mamy tutaj co? Opcje. W opcjach możemy zmienić region gry, też sprawdzić, czy mamy włączone save'y. To są opcje raczej per gra. O, tego nawet nie wiedziałem, że mamy tutaj listę ostatnio uruchomionych gierek. No tego w tym EverDrive'ie do SNES-a nie było. Nie widziałem też tego w EverDrive'ie, czy raczej w SD64, czyli klonie EverDrive'a do Nintendo 64. A tutaj bardzo fajna opcja. Informacje o urządzeniu, wersja CPLD 4, data produkcji listopad 2015, a kupiłem ten kartridż w grudniu 2015. Także ciekawa sprawa. No i co? System EU PAL. About pokazuje generalnie, gdzie możemy poszukać sobie informacji o tym kartridżu i kto ten kartridż stworzył. Ale my co? My przejdziemy do cheatów i tutaj rzućmy okiem na cheaty do Sonika. O kurde, trzeba wpisać na początku kod taki główny, dzięki którym zaczną w ogóle cheaty działać. I ten kod to jest A, jak tu się przechodzi w lewo, w prawo, A, T, B, T, A i co? I jeszcze 32. To jest pierwszy kod, a następnie kod na jakieś życia. O, nieskończone życia. G, J, 6, C, A, 7, A. No dobra, zobaczymy, czy to zadziała. OK. I co? Pewnie B musimy wyjść i potwierdzić przez A. Tutaj znowu się nam zapisują zmiany w samym pliku flash, w pamięci flash. I co? I możemy wyjść z tego menu i odpalić G startem i powinniśmy już mieć przynajmniej teoretycznie nieskończoną ilość żyć. Ale czy tak będzie na pewno? Zaraz się okaże. Mamy 3 Soników, zginęliśmy. I co? I dalej mamy 3 Soniki. Znowu zginiemy. I dalej mamy 3 Soniki. Przynajmniej tak za chwilę powinno być. Tak, znowu mamy 3 Soniki. Do każdej gry te kody możecie spokojnie znaleźć w internecie.
Tutaj możemy oprócz tego, że mieć nieskończone życia, możemy mieć więcej żyć, mniej żyć, zwiększyć wartość pierścieni, nawet do 8 pierścieni za jeden pierścień, super jumpa włączyć, chodzenie po ścianach. Jest cała masa różnych ciekawych opcji. Także jeśli chcecie sobie pocheatować w grach na Sega Mega Drive, to akurat ten cartridge będzie tutaj naprawdę fajną opcją. Odpalmy sobie jeszcze na przykład Żółwie Ninja. Wersja NTSC. Ciekawe, czy się uruchomi. I uruchomiła się. Akurat Sega ma mniejsze zabezpieczenia, lub raczej powiem mniej wkurzające zabezpieczenia przed uruchamianiem gier z innego regionu. W przeciwieństwie do Nintendo, gdzie tak naprawdę powinniśmy patrzeć dokładnie, jaki plik ściągamy z grą z internetu, żeby się nie zdziwić, że nam to nie ruszy. No tutaj generalnie problemu nie ma. Oczywiście pewnie mogą być jakieś problemy z różnicą w działaniu prędkości tej konsoli, no ale to są już problemy mniejsze. Bardzo fajna gierka. Może jeszcze odpalę coś z Super Master Systema, może R-Type'a. No, gry z Super Master Systema uruchamiają się znacznie szybciej, bo tam ROMy są dużo mniejsze. Ale i tak te 10-20 sekund poczekać trzeba. I co? R-Type, jedna z bardziej znanych gier, dostępna naprawdę na całą masę platform. Ciekawe, jak daleko tutaj zajdę. Muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie ta gierka wygląda, jak na gierkę zrobioną jeszcze na Sega Master System, no, która do jakiejś tam super konsoli należała. Okej, może źle mówię, bo jak na swoje czasy to była naprawdę dobra konsola, no, ale możliwości, wiadomo, nie były tak duże, jeśli ją porównamy do Segi Mega Drive, czy tam powiedzmy Super Nintendo. Ślicznie nam to działa. Także moi drodzy, chyba nie będę Wam tutaj za bardzo przedłużał. Mówiłem Wam, że ten cartridge EverDrive V3 już nie jest, EverDrive MD V3 już nie jest produkowany, ale możecie sobie kupić od Chińczyka go za 200 tam kilkanaście złotych. Jeśli chcielibyście coś bardziej oryginalnego, bardziej rozbudowanego, to jest już EverDrive X5 za 89 euro, czyli za 400 około 20 zł. Jeśli oczywiście akurat w tym momencie jest on dostępny. I w tym momencie to chyba jest mój ostatni odcinek z tej serii Poradnika Małego Pirata, gdzie pokazywałem Action Replay na GameCube'a, gdzie pokazywałem SD64 na Nintendo 64, gdzie pokazywałem Super Mega Drive V2 na SNES-a i tego EverDrive'a MD-V3 na Mega Drive'a. Te wszystkie urządzenia, te trzy kartridże, bo ten Action Replay to może w tym momencie nie jest, akurat nie pasuje mi do tego stwierdzenia. To są kartridże, które właśnie powstały około roku 2012-2015 i których oryginały już nie są produkowane, a których oryginały były naprawdę drogie, ale z drugiej strony dobrze przyjmowane w momencie, w którym powstały, a które możecie teraz kupić w formie chińskich klonów za dużo mniejsze pieniądze niż aktualne ich wersje, współczesne ich wersje, kolejne wersje rozwojowe, które kosztują czasami po 2-3 razy więcej i których niestety zazwyczaj w tych obecnych trudnych czasach tak naprawdę nawet w sklepach nie znajdziemy. I oczywiście te współczesne, droższe wersje są fajniejsze, bo są szybsze, tam gry się uruchamiają praktycznie od razu, obsługują znacznie większą ilość gier, w szczególności ma to znaczenie w Super Nintendo Entertainment System, bo w Nintendo 64 i w Sega Mega Drive to chyba raczej nie ma znaczenia. Oprócz tego posiadają większe możliwości zapisu save'ów, nie tylko SRAM, ale jakieś tam inne wersje save'ów obsługują. Dodatkowo jeszcze pozwalają zazwyczaj na zatrzymanie pracy konsoli, zrzut
całej pamięci konsoli, taki snapshot dokładnie jak to się robi na emulatorach, mają tam lepsze cheaty, no w ogóle są fajniejsze, super, hiper zarąbiste i spoko, no tylko po prostu dużo kosztują. I myślę, że jeśli ktoś chce po prostu uruchomić sobie gierki i go tam nie denerwuje, że musi poczekać do 2 minut na załadowanie się gry, na zapisanie się gry do pamięci flash, to spokojnie może sobie kupić albo z drugiej ręki oryginalnego EverDrive'a, albo liczne jego klony dostępne na AliExpressie i podobnych tego typu stronach. No tutaj wybór, tak jak zresztą zazwyczaj, należy do Was. Myślę, że to wszystko, o czym będę mówił w tym odcinku. Zapraszam do odwiedzenia naszego Discorda, zapraszam do wspierania Retrogralni, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zostańcie przyjaciółmi Retrogralni i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg, Retrogralnia.